Powtórzę to jeszcze raz, głośno i wyraźnie. Ta modyfikacja ma potencjał, żeby w tym Shogunie Zmierzchu Samurajów na tym modzie zrobić sobie run zakończony sukcesem tylko pod jednostki tradycyjne. Tu jest potencjał, tu są możliwości. Z racji tego, że z tych wiosek można szybko wystawiać jednostki, z racji tego, że mamy całą pulę Roninów. Ci Ronini są z tych kryminalnych siedlisk szekli. Szmuleria, przemytnicy, mrugnij i jesteś zmarznięty. Dokładnie tak. A zając mruga i robi z samego końca tury w Shogun 2 Star Wars Zmierzch Samurajów z modyfikacją Masters of Strategy. Łapę górę, soczysty komentarz. Mucho importante. Zachęcam do klikania. Zachęcam do wchodzenia na naszego Discordzika. Powiadomienia można sobie zrobić, że cię zawsze pinga bot na Discordzie, żeby nie przegapić streamów, YouTube'u. Polecam serdecznie. Co ty, Rzezimieszku, robisz? Spojrzałeś na te pola? A, ty tam coś ryż zbierasz. Czy ty uciekasz do miasta? Wycofuje się, przegrupowuje. Ale on nie wie. On nie wie. Próba sabotażu. Zamieszki. Technologia. Dobrze. Czy my mamy unowocześnienie? Nie. Cały czas brakuje unowocześnienia. Ty, bo nam zostały tylko dwie technologie. No i że tak powiem, to my zablokujemy sobie drzewko. Musimy więcej stawiać budynków do nowoczesnych rzeczy, ale to tyle szekli kosztuje, że to jest jakieś nieporozumienie. A zaparkuj nasza flota. Zaparkuj nasza flota. Przebudowanie tego kosztowało z 2 kafle, żeby to naprawić. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy... Aha, samurajowe, śmieci i tego wioska. Dobra, łoszczelej Hitachi. Nic nie trafiłeś. Pytanie, czy na przykład poziom expa wpływa na to, jak oni celnie tam łoszczeliwują. Musimy iść w kierunku tych filców. Po drodze możemy bitwę stoczyć. Ty idź od razu w stronę tych filców. A myślę, że ty możesz zaatakować tych rzezimieszków. Czmychnęli, chowają się za babskimi spódnicami. Dobra, jak to wygląda? To jest minus 3 zadowolenia, wyłączamy podatki. Ty nie dobiegniesz. Kolipka. No to zrekrutujemy kolejny oddział. Kolejny oddział i powinno być git. Wy jesteście zadowoleni, płacicie podatki, wszystko szczęście, radość, dostatek. Możemy kolejny oddział wam wyciągnąć, żeby się nie marnował. Przydałoby się zająć to Hitachi, Sinosze, Filcy i Hitachi Port i na razie hold on, stop, się przegrupować, szekle porobić, bo jest bieda. A Edo wyszło i prawdopodobnie jakąś kontrofensywę kręci. Prawdopodobnie można by tam uderzyć, przyszeklić. Czy nasz sojusznik z północy idzie tutaj armią? No... Nie, bo ma rebelię. To... Ło, jaka rebelia, co ty gadasz? On ma rebelię, to mu się pewnie zbuntowało. Ma dużą armię. Dużo piechoty. Gunbutti i siege coś tam. Celność 66, zasięg 175. Jezus Maria, co to jest za piechota? To jest lepsze od naszych. Celność 38, a ty masz celność 66? Koszty utrzymania 78? Koszty utrzymania 80. To jest jeszcze tańsze od naszego? Co to za... Ja takich chcę, tych czepkowych. Ci też są lepsi od naszych. Czemu ta nasza piechota liniowa jest taka gówniana? Ich jest 200? Ty, no ich też jest 200. Co jest? Mogę to dojo rozbudować? Shogunat Guard Infantry. Mogę to rozbudować, tylko że to wymaga technologii. Tej technologii, do której na razie nie mamy dostępu. A ile by to kosztowało ewentualnie? 10 000. Jezus, jakie tutaj wszystko jest drogie. Czy my coś jeszcze budujemy? Nie, wszystko co miało się zbudować się zbudowało. A to akurat... problemy. Nie mogę z tego agenta, on co turę jest wykrywany. Nierówne traktaty? Nierówne traktaty. This is a sad state of affairs. We will appeal to the Westerners to improve the situation. I must speak with you, my lord. The unequal trade agreements established with the Western powers have greatly harmed our economy. A jak my nie możemy w ogóle handlować? The people trade directly, yet they receive little compensation. Is there nothing we can do? Approaching them at this time we risk the termination of important long-term relation with the East. Nie no dobra, no jesteśmy pod shogunatów tego. Spróbuj renegocjować. Nie wiem co nam to dało te umowy, bo ja nic nie podpisywałem. Jak ma to wpływać?
No ale spoko. Wróg się stakuje armię. On tutaj robi, rozumiesz, łączy wszystko, rekrutuje non-stop. 68 tych. Dobrze. Co prawda on to sobie uzupełnił w ciągu chyba 2-3 tur, ale zawsze jakieś straty poniesie. My w międzyczasie zajmiemy te fieldsy. Dobrze, bardzo jakieś posiłki z lasu wyciągnięte. Jesteście wy? To jesteście wy. Kurde, szkoda, bo on tutaj budował. Jakbyśmy jedną turę poczekali, to by zupgrade'ował farmy i potem tutaj jakieś fieldsy. No ale my musimy przed zimą fajnie zakończyć tą kampanię. Spróbujemy na automacie. Jak stracimy którykolwiek z tych oddziałów samurajskich, to wczytam i zrobię ręcznie. No i wczytam, zrobię ręcznie. Nie możemy sobie pozwolić na stratę tych samurajów. Co ty gadasz? Jaki wschód słońca. Ale ładne. Ty, nie widziałem, że szczególnie tak ładnie to wyglądało. Piękne. Piękne, proszę państwa. I te chyba wioski tak samo będą wyglądać. Chyba że potem na wyższym poziomie jakoś to będzie zupgrade'owane. Ale widzę, że to jest druga wioska, jaką walczymy i dokładnie ta sama mapa, ten sam układ tego wszystkiego. Pewnie to będzie zależało od poziomu tych wioseczek. I dopiero potem będzie coś się zmieniać. Here we go! Zaczynamy pacyfikację kolejnej wioski. Dobra, nie szarżuj tą kawalerią. To jest za dużo nieprzyjaciół. Tak się zastanawiam właśnie, czy nasza piechota liniowa będzie w stanie strzelać pomiędzy tych lekkich snajperów naszych. Czy oni sobie poradzą. I chyba oni wam nie zasłaniają. To jako piechota w ogóle taka lekutka. Może ukształtowanie terenu też wspomaga. Żeby tą lekką piechotę rozstawiać nad... A, komuś zasłaniamy. A, wam murek zasłania. Serio? A weź się za tym murkiem schowaj. I ty się za tym murkiem schowaj. Zobaczymy. Może to fajne będzie. Oj, za murkiem, piu, 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 rozumiesz? I jeszcze jakbyśmy mieli ostrzał z przyklęku ogarnięty, to by było wybitnie, wybornie, pysznie. No ale niestety nie mamy jeszcze ostrzału z przyklęku. Ale rzeź. Ależ piękna, piękna, słodziutka rzeź. Podoba mnie się. Dobra, piechota liniowa do przodu. Oni nie mają prawa dobiec. Oni nie mają prawa dobiec. No właśnie. Kurde, ale ci łucznicy spore damagę wbrew pozorom zadają. Dobra, na naszych snajperów na flankę. Tutaj mamy jeszcze Kachi z Yari. Mocho Koko Kachi. Żeby tych włóczników wyszczelać. Kurde, taki Shogun trójeczka, rozumiesz? Na podstawie tej modyfikacji. Jacie, ale to by było fajne. No to dobrze tu chodzi. Póki co, zając podjarany. Dawno, żem tak fajnej modyfikacji nie odkrył, nie klikał, nie miał możliwości ogrywania, nagrywania. Gdzie faktycznie gra się przyjemnie i faktycznie ten mod jakoś znacząco wpływa na rozgrywkę. No i można bez straty elitarnych samurajów? Można bez straty elitarnych samurajów. Dobra, kolejne fieldsy zdobyte. Spoko mordo, żebyś tak szybko awansował. Ja mogę z tej wioski zrobić wasala? Okupacja. Pokojowa okupacja naszych włości. Armia czego? Numata. Numata to jest... Ona walczy z Aizu. Okej, to są imperialni, oni są nam wrogowie. Pytanie, czy Aizu tą swoją mocną armią obroni się przed... No też posiadają piechotę liniową i dużo samurajów. Widzę, że na razie wszyscy bazują na tych samurajach i powoli dokładają piechotę liniową. Ciekawe wieści. Podkrywajmy sobie jeszcze szpiegiem trochę informacji, co tu widać, co tu znajdować. Osada się nie uszkodziła. Osada się nie uszkodziła i tu są znowu farmy kotona. Aha, bo tu były jedwabie, a to są kotonowe farmy, tak? A to jest to, okej. Żeby to rozbudować, to pewnie gdzieś daleko w technologię trzeba lecieć. Dobra, to teraz Hitachi i Hitachi Port przed nami. Mamy późną jesień, nie wiem czy przed zimą zdążymy. Chciałbyś handlować, ale w zamian musimy dołączyć do wojny z Numatą. Posłuchaj mordeczko, ja bym to zmienił, że po prostu handlujemy i powiem więcej. I ty nam wyskakujesz z 101 szekla. Okej, to nam wyskakuje z 24 szekla. To nam wyskakujesz z 2 szekla. No to może zabójcze 1.
No dobra, umowa handlowa to umowa handlowa. Jej, druga umowa handlowa. Czy ty właśnie idziesz na Hitachi tą pełną armią? Gdzie tam ta Numata stała pod twoimi granicami? Bardzo niestosownie. No właśnie. No i po umowie handlowej. Coś ty zrobił. No i po handlu. Amerykańska misja wojskowa. Establish American military mission there enabling the construction of the American Trading District. Enables the recruit of elite American units from the district. Plus 5 do celności artylerii. Ale gdzie? We have been approached by the United States. They have offered to establish a military mission here to improve our military potential and improve trade relations. No weźmy, zobaczmy. Gdzie jest ta misja wojskowa? Gdzie to jest? Gdzie są ci amerykańskie wojska? Tu nie ma. W porcie może? Nie, w porcie też nie. Drugi port mamy tutaj. Też nie ma. Nie wiem jak ta amerykańska misja wojskowa. Chyba, że trzeba będzie to rozbudować. Mamy po prostu dostęp gdzieś tam dalej kiedyś. Chyba o to chodziło. Czy tu jest pełna armia Ainzu gdzieś? Prawdopodobnie tak. Dobra, flotą dalej ostrzaj mu ten duży stak. Oczywiście nie trafiłeś, no bo po co? Tutaj wychodzimy naszymi staczkami. Ten las masę ruchu zabierze. Oczywiście agent został z tyłu, choć pomożesz szkolić nasze trupsy. To jest minus 13 zadowolenia. Na szczęście ciągniemy trochę Ashigaru jako dodatkowe garnizony. No tutaj będzie szybko zadowolenie rosło chyba, bo to jest minus 1 spada, plus 1, a plus 3 w ogóle jest przewidziane. Na wszelki wypadek jednych Ashigaru rekrutuj. Wyjdziecie w kierunku tego i tu jeszcze 3 Ashigaru, w razie czego będzie sobie rotować, przemieszczać się, bo ta wioska już w ogóle jest zadowolona sama z siebie. Te wioski bardzo szybko nabijają zadowolenie. Moglibyśmy kamp zrobić, trzymamy dalej szekle na rozbudowę. O kurde, on idzie. On idzie. Jak tutaj jest minus 4. O, ja miałem wyłączone podatki, to niedobrze, tą jedną turę mogliście płacić podatki. Jest 400 dochodów w plecy. Misklik. Dobra, spadnie o 1, wzrośnie o kolejne 3, powinno być git. Tylko sprawa jest tego typu, że chłop będzie tam przed nami. Mogłem mu spróbować sabotować armię. Za 3130% szans. Nie wiem czemu straciłeś Shimotsuke, a idziesz dalej na Hitachi. Wróć się i broń swojej osady. Myślę, że to by było rozsądniejsze. Chłop wystawił tu flotę, ale ta flota nas nie interesuje. Ostrzelaj dalej te jednostki. Proszę bardzo, kolejni spearmeni obycie lekutko. O, ci jeszcze po poprzedniej tej bitwie, znaczy ostrzale się nie wzmocnili. Jest minus 4, będzie minus 3, tu jest plus 4, więc powinniśmy tak czy siak wyjść na plus. A tych poborowych już ciągniemy na północ. Jako kolejne garnizony. 300 w skarbcu, dobrze. Moglibyśmy tu osadę rozbudować i moglibyśmy tu osadę rozbudować. W naszej stolicy zbudujesz chyba industrialną osadę. Industrialną osadę zbudujesz, ale patrzysz, że ona nie daje unowocześnienia rodu, a my potrzebujemy unowocześnienia rodu, żeby te technologie odblokować. No ale tak czy siak zbuduj. Tu spróbujemy zrobić dzielnicę, prowincję szeklowo-handlowo-industrialną, a Simosa będzie naszymi... Simosa. Będzie... O, zbagowało się. Simosa będzie naszymi prowincjami rekrutacyjnymi, w teorii. Na upartego mogę kawalerią podjechać, żeby zablokować Ainzu tego. Obleganie miasta. Jezu, jakich Hitachi jest biedny, jak żeśmy to odcięli od tych wszystkich od tych wszystkich farm. No spróbujmy. A, już mamy was jako posiłki. O! Dobra. Trzymaj oblężenie. Dobra. To tam chyba wystarczy, bo jak nas zaatakują, to bot będzie za nas walczył. Pytanie, czy armia bota... Nie no, armia bota powinna zmiażdżyć to coś. Przecież ci strzelcy, te 4 oddziały powinny same tankować całą ich armię. W ogóle, czemu to Ainzu ma tak mocne jednostki na start? Patrz, że to są jakieś mobiki.
kosztuje utrzymanie 48, a celność mają więcej niż nasza piechota liniowa. Co to w ogóle ma być? Nie rozumiem. Skipujemy turę. Okej, oprzed miasto jeszcze lepiej. Jak będą atakować z drugiej strony tymi armiami dookoła. Ty, chyba że on Hitachi Port. Ja potrzebuję i miasta Hitachi i Hitachi Portu. Rozumiesz? Pełny stejcik. Oho, jest bitwa. No to co? No to co? My mamy tylko kawalerię. Będziemy patrzeć jak boty walczą. No i fajnie. Chociaż nie, no tutaj można kliknąć automat, to raczej nic złego się nie wydarzy. No właśnie, tylko straciliśmy kawalerię chyba, bo ona tam brała udział w bitwie. Ale git, dobra. Nasz Shinobi został Zima. Zima to jest minus 5 do zasięgu ruchu. No i nie mamy uzupełnienia na terenie wroga, co więcej mamy atryszy na terenie wroga. Ale możemy zrobić szturm naszą kawalerią, wykorzystując armię Ainzu. Klikniemy soczysty automacik. Nasza kawaleria w pojedynkę zdobywa Hitachi. Pokojowa okupacja. A teraz tą A Boko cofnęło, bo my nie mamy prawa przemarszu. Ja zapomniałem, nie przewidziałem tego, bo chciałem teraz tymi armiami biec do portu, żeby on mi portu nie ukradł. A teraz to panie, dobra. Chillera Utopia. Markecik, żem poniszczył. Zostań na razie tu jeszcze szpiegiem. Bo jest minimalna szansa, że on postanowi nam na Hitachi Fieldsy pobiec. Stań... Tutaj? Jest nasza prowincja, będziesz się uzupełniał. Wy do Hitachi jako garnizon. No tu będzie troszeczkę problem z zadowoleniem. Może być rebelia. Chyba żebyś na jedną turę wszedł. Generałów mogę tylko podrzucić, to podrzuć. Jak to jest? Minus 8. No to tak średnio. Wróć generałem. Myślałem, że już ma tyle honoru, dajmy i tego wszystkiego, że będą zadowoleni. Dobra, tu jest plus 1, włącz podatki. Wszędzie podatki płacą, tu są niewielkie garnizony, tu jeszcze troszeczkę jest proemperowych rzeczy, ale kolejne plus 1 do zadowolenia powinno wpaść. Pysznie. Z powrotem chcą tego. O kurde, a im sojusz ktoś zerwał. A nie, mają sojusz, dobra, ja zapomniałem, jeszcze mam PTSD po serii z Dianem, że my gramy różowymi. Nie, mamy z nimi sojusz, dobra. Podpiszmy z powrotem ta umowa handlowa. No ja nie wiedział, że ci armię cofnie, no głupio wyszło. W sensie bardzo dobrze, ale no wiecie jak jest. Przynajmniej nie ostrzelaliśmy naszego sojusznika w bitwie flotą. Oho, chłop robi sudoku harakiri, atakuje zimą miasto. No myślę, że możemy automat, chyba że znowu głupio stracimy jakieś elitarne jednostki. To jeszcze potężny garnizon. To jest od tego chłopa, to wszystko to jest garnizon miasta. Rozumiesz? Ciu, 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 ciu. Nice. Dobra, nic cennego nie straciłeś, w ogóle śmieszne straty. Także pozbyliśmy się twojej największej pozostałej armii i zostaje tylko zdobycie portu. Szpieg znowu wykryty. Drobne zamieszki. Minus 8 powiadasz. Napraw twierdzę. Napraw twierdzę. Lotom ostrzelaj ta armia. Zawsze jakieś straty zadamy. No i to myślę, że możemy szturmować ten port. Jeżeli port nie będzie ufortyfikowany, tak jak pierwszą ten szturm robiliśmy, to ja bym chciał automat. No i może być. Dobra. Możemy my to zrobić wasala. Nie chcemy robić wasala, robimy pokojową okupację. I ty masz jeszcze gdzieś prowincję? Daimyo chyba powinno przestać istnieć. Oni sobie tutaj siedzą w krzaczkach. Niestety, ale w Hitachi będą bunty i nic już na to nie poradzimy, także włączmy podatki, przynajmniej ich obciążymy finansowo. No tutaj jedna tura, ale dopiero po zdobyciu, a tutaj niestety wybuchną bunty, ta armia nie zdążyła wejść. Mógłbym generała samego wrzucić Daimyo, ale on nie podbije tyle zadowolenia, a chciałem, żeby te jednostki się mimo wszystko uzupełniały. Ale możemy zrekrutować tutaj Shinsenagumi. Nie wiem co ty robisz, mordo, ale mam nadzieję, że będziesz podbijał potem zadowolenie. Zobaczymy w następnej turze, jak będziesz mógł się ruszyć. Kosztowałeś 500, troszeczkę więcej szekli zaczynamy zarabiać. Bardzo dobra wiadomość. Ainz jest dla nas bardzo przyjazne, handlujemy. Z Edo na razie handlujemy, moglibyśmy jeszcze z Umantą handlować. Ale są do nas wrogo nastawieni. No dobra, to jest potencjalne w razie czego okno na ekspansję.
żeby Shimotsukę zaatakować, albo zrywamy sojusze i lecimy na Edo, Musashi i zajmujemy tutaj Musashi porty. Tymczasem skipujemy turę. Strasznie wolno ta modernizacja. No i dzięki bardzo, mordeczko. Plusik do ciebie, do kajecika, żeś sam nas zaatakował, że nie musimy cię zimą gdzieś tam po tych naszych krzakach ścigać, szurać. Jeszcze nasz daimyo weźmie udział w bitwie, więc może trochę poawansuje. Dla pewności nie straciliśmy żadnego samuraja. Także mam nadzieję, że wroga frakcja zielonych... My to? O, generał. Generał. Powalczyliśmy tutaj armią bez generała, tak? 1000, kurde. No niby na razie nie potrzebujemy generałów, potem tych generałów zawsze brakuje, a nam obecnie brakuje Shekry, no ale weźmy, im szybciej go weźmiemy, tym szybciej będzie gdzieś tam sobie levelował. Także daj tego generała. Agent wykryty. Rewolta samurajów. Technologia. Kolejny generał. No dobra, daj go. Bo on w stolicy się powinien zrespić, ta? Ta. Bo potencjalnie ci potem oni będą mogli otrzymać te stanowiska. No i nagle nam się zrobiło 3 generałów, nie? 3. Ten ma niską lojalność, można by go adoptować. Proszę bardzo. I można by adoptować ciebie, dzięki czemu mamy bardzo ładną lojalność. Hayashi Nobuyushu, Hayashi Morogoku. I Nobuyushu na razie jest naszym potencjalnym dziedzicem. W ogóle jest starszy od daimyo. Nasz daimyo ma 20 lat i jest takim gigaczadem? A ten ma 17. Nice. Nice. Pokaż tą rebelię. Taką rebelię to idzie zmiażdżyć. Co ty robisz? Subordinate dissonance procedure repression relative to the proportion of the province who do not support... O, i to jest dobre. Tylko, że akurat już wybuchła rebelia. Oni pewnie po drodze będą niszczyć wszystkie zabudowania. No musimy się tutaj przygotować na bitwę z nimi, a to jest pełna armia samurajów. Cesarskich samurajów. Ostrzela ich, oczywiście nikogo nie trafiłeś, żadnego samuraja. A tym agencinom bym chciał, żebyś nam podświetlił, co tu się znajduje. Możliwe, że zrobimy... Aha. A, wy odbiliście tego. Świetnie, dobra. To nam rozwiązuje kwestię. W takim razie udajemy się do Edo. Bo obecnie graniczymy tylko z Ainzu i Edo, nie? Moglibyśmy też załadować się na flotę i gdzieś popłynąć, ale zrobimy to w ten sposób, że zerwiemy military access. Zerwiemy umowę handlową. Świetnie. I przez 10 tur nie możemy ich atakować. Dobra, te 10 tur sobie przezimujemy. Przezimujemy sobie te 10 tur. Pozbieramy szekle, pozbędziemy się rebeliantów, a potem zaatakujemy naszych byłych sojuszników. Wyłącz podatki. To będzie +1, +3, +4, czyli w teorii możemy 3 jednostki zabrać. Poza tym tu pyk. No to strzelców weźmiemy. Oho, chłop gdzieś tam na wzgórze łazi, pewnie ucieka przed naszą flotą. Niespodzianka, ziomuś, jesteś w zasięgu Yarikachi, 34 damage. Nie uzupełniacie się, bo jesteście zimą na naszej prowincji. Zrobimy teraz tak. Czekaj, ten agent podnosi, nie? On +1 podnosi zmianę relacji. Git, a on wpływa też na zadowolenie? Zamek, charaktery. Chcielibyśmy wyjść armią, żeby zobaczyć. Daimyo stoi na prowincji, to on też się liczy. Jako ten. Jako zadowolenie. Jaka muzyczka? To jest standardowo czy z tego? Ja nawet nie pamiętam. Nice. Hugh Banneker, awansowałeś. Świetnie. Hugh Banaka awansował. Co ty masz? Wziąłem do Resolve and Training, ok. Tu masz -1. Dobry bonus by się przydał. Wziąłem do Resolve and Supervising Equipment, to takie średnie. Smith and Wensor Army No. 2. +5 do Reloading Skill of Rifle Armed Troops in the Army in which this man... O, Smith and Wesson Army No. 2. Dobrze. Mr. Smith and Mrs. Wenson and their 6 lead offspring guarantee your life. Fajnie. No i plusiki tutaj dostajesz. Sabotowanie budynków. Single combat.
Administracja, sukces, supervising, militarne, training trupsy, to by nas interesowało, nie? Zasięg widzenia, melee atak, reloading skill na artylerii też by się przydało. Celność piechoty, dobra, to lecimy tędy. Lecimy tędy. Ten bunt samurajów trzeba stłumić. Raz na zawsze. Niestety uciekli z zasięgu naszej floty. Rzezimieszki. Ale myślę, że nasze połączone armie, których już całkiem sporo się zrobiło. Znaczy większość dalej Ashigaru jako garnizony, ale myślę, że powinniśmy na spokojnie. No i chłop mi ucieka, nie? I to jest najgorsze. Że żbiczek mi łucika. Dogonić go nie dogonisz, chyba że kawalerią. Dobra, ale jedną turę mogą być niezadowoleni, nie? Podejdź tu sobie bliżej, żeby brać udział w walce. Jak tą kawalerią zaatakujesz, powinniśmy mieć posiłki. Serio? Przecież oni by do nas dobiegli. A jakby dobiegli, to byłaby krzywda. I ty nam pokazujesz, że my to tak z łatwością wygramy? No powiem tak, jestem czarodziejem Total War'owym, ale takim, żeby w takiej bitwie zero strat... Nie ma szans, żeby te nasze 3 oddziały piechoty liniowej, których celność jest na poziomie tam 40 max, wystrzelały ich zanim by dobiegli, no chyba, że bot by stał. To jest jedyna możliwość. No kto by się spodziewał, żeby nasz Shinobi nie został wykryty? Nierówne traktaty? Plus 10 do rozwoju z trade postów i plus 25 do trade'ów. My prawie nie handlujemy, bo nie mamy portów. No cóż, jest jak jest. Nasz szpiegów donosi, że Edo posiada solidną armię, podobną do naszej, tylko więcej dobrych samurajów. I dużo mniej Volkszturmu Ashigarowego. No i gigantyczna flota. Chyba nie ma co się z nimi na razie ścigać na floty. Że nasza flota w razie czego schowana. No i powiem wam, że tu są zadowoleni. Jedyne co nam pozostało teraz przeczekać zimę, rozbudować prowincję, liczyć szekle. Właśnie, możemy rozbudować nasz główny port, to będzie nasz główny port handlowy. A, bo tu jest port, ale port jest też tutaj. Aha. To jest jeden i ten sam port. Dobra, tylko po prostu ikonki się zmieniają. Ale tutaj wioskę możemy zrobić na miasto tradycyjne, Naval Base, albo miasto industrialne, które nas najbardziej interesuje, pod prowincję szeklową, stołeczną. I tutaj dostajemy plus 2 modernizacji, co nas mucio interesuje. Tura, w której nasz agent nie zostanie wykryty, będzie dziwną turą. Lojalna żona, plus 1 do lojalności, jeśli generał, i 1 do honoru, jeśli tego. Hashuyu Noboshuyu to jest jeden z naszych nowych generałów. Niech będzie plus 1 do lojalności. Weźmiemy. Zamieszki to się ogarnie. Technologia odkryta. Na razie nie możemy nic nowego studiować i mamy plus 1 zadowolenia z okazji wiosny. No niestety ta modernizacja mocno nas ogranicza. To jest daimyo Odwara. Czy Edo z nimi walczy, czy ma z nimi sojusz? Ty masz z nimi sojusz i oni stacjonują armią u ciebie. Waszym wspólnym wrogiem jest... Sunpu, którego nie widzimy. Edo zajęło dodatkową prowincję, Odwara jest tutaj. Okej, czyli nasz szpiegu musi odkryć. Musi odkryć, co tu się znajduje. Tu jest Odwara. Tu jest Masamato. O Jezus, ile to jest armii. A jak tu kolej będzie potem zapierdzielać, to wszystko trzeba zdobyć. Na razie nasze armie przemierzają na południe. Ty, ta modyfikacja po prostu się pięknie nadaje na to, żeby zagrać pod te historyczne, nietradycyjne jednostki, bo wtedy można robić w ogóle templatkę budynków historycznych. Na przykład mamy fabrykę, a tutaj warsztat, taki manufakturę ręczną, nie? I tu różne budynki się kombią, żeby te nowoczesne, industrialne rzeczy stakować. Tutaj na przykład fabrykę, tutaj na przykład w porcie magazyny. Albo możemy zamiast fabryki iść w te tradycyjne, ręczne warsztaty i wtedy odpowiednie budynki gdzieś tutaj z innych budynków i to się kombi. No oczywiście idziemy full w industrializację i tak dalej, ale bardzo fajny patent. No coś pięknego ta modyfikacja, no jestem pod wrażeniem. Co tu bawi? To są moi agenci z tego, z serii z Najenem. 3500, znaczy was pozajęczyło.
The shipyard Fob Smith from Kinderdig has offered us the possibility of buying them of ship. Jakiś holenderski, tak? Nie, no po co mi drewniana korwetta za 3,5 tysiąca? Odrzucamy ofertę, bo wiecie na co szekle wydamy? Wiecie na co szekle wydamy? Postawimy piękną, nowoczesną fabryczkę na naszych polach ryżowych w tych górzystych lasach. Tak, budujemy. Patrzcie, minus 10 do dochodu generowanych przez workshopy w tej prowincji z racji tego, że wtedy nowoczesne fabryki by konkurowały z workshopami, ale my idziemy full w workshopy i to daje plus 2 modernizacji. 5 tur to się buduje. Da się zobaczyć, ile tu jeszcze brakuje nam tych. To jest, nie wiem, ile poziomów my potrzebujemy wbić. W sensie, ile tych plus 1. Nie da się tego dokładnie zobaczyć. Bo my już prawie jesteśmy gotowi na ofensywę. Antyzachodnia agresja. My lord, a group of westerns west with our realm were attacked in the night by known imperialist element. No tak imperialni cesarscy to nie nasza sprawa, my jesteśmy szoguńscy, pamiętajcie. Nikt nie został ranny, ale wielka obraza, doznano wielkiej obrazy. We'll capture these responses and hand them over the western for punishment. We'll obtain written apologies from those involved, no harm was done and we will not have our people submit to western justice. Dokładnie, deal with them personally. Dokładnie tak. Proszę Państwa, to jest problem, bo to jest armia Edo, nie? I to jest jedna pełna armia Edo i gdzieś tutaj widziałem kolejną pełną armię Edo. No może nie pełną, ale widać, że boty tutaj, po pierwsze, robią całkiem ciekawe staczki armii, po drugie, ich ekonomia jest podobna do naszej, bo my z tych 3 pełnych prowincji wystawiamy i moglibyśmy nawet jeszcze więcej wystawiać, ale jest podobna siła jak Żbiczek z tych swoich, też powiedzmy plus minus 3, 2 prowincji. Nie wiem jak oni tutaj pozajmowali, czy to są pełne, czy nie, ale jak widać podobny poziom. Wrzuć jeszcze tego. On podniesie dyscyplinę i zwiększy defensywę w melee kombacie. Nawet nie wiedziałem, że w Shogunie można więcej niż jednego Żbiczka ładować. To co, czekamy jeszcze jedną turę? Jak tam nasza dyplomacja? Ile jeszcze tur muszę być z wami miły? 3 tury. No to czekamy jeszcze 3 tury. Na spokojnie, mamy końcówkę wiosny. Do kolejnej inwazji pozostała jedna tura. Może jeszcze na tej inwazji zarobimy, bo dołączymy do wojny Sunpu, więc może nam zapłacą. W międzyczasie w Kazusie zbudujemy outskirtsy, przedmieścia, które o 5% mają podnieść dochód z budynków przemysłowych, zmniejszą koszty budowy itd. Chociaż nie wiem, czy nie lepsze byłyby te clay pizzy. Poczekaj, a te clay pizzy dalej, bo to jest to samo. Można rozbudować na więcej ton, więcej żarcia, więcej szekli, wzrost, ale nie zwiększa dochodu z budynków przemysłowych. Nie wiem, czy dobrą templatkę robię. Generalnie cały czas inwestujemy w jedną tą naszą stołeczną prowincję. Także zbuduj te przedmieścia na wyższy poziom za 3600. Okej, antyzachodnia agresja, minus 5 do wzrostu osad i minus 25 do handlu. Spoko, no i tak nic z tego nie zarabiamy z handlu obecnie. Tu się powinno zbudować osada na wyższy poziom, podbiło nam tą industrializację. Tak, potrzebujemy chyba jeszcze 1 albo 2 punktów industrializacji. A tu dostaniemy plus 2, więc to może prawdopodobnie wystarczy, aby odblokować dalszą część wbijania technologii, co byłoby dla nas mucho importante. Dobrze, czy skończyły się zawieszenia broni z Edo? Tak jest, znaczy zawieszenia, te traktaty wygasły. Aha, i im spadli wrogowie, oni podbili tą frakcję. No dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to oznacza, że oni wszystkie armie muszą mieć tam na zachodzie, gdzie to zdobyli. W tej prowincji tutaj i widać, że oni mają prowincji 6, my 9. Ale tak naprawdę są 3 prowincje po 3 osady, nie? Te wioski i porty. Także, mordeczko. Ty niestety masz sojusznika. Wypowiemy tobie wojnę. Aizu nie musimy wzywać, ważniejsze, żebyśmy mieli po prostu bezpieczną północ. Fajnie jakby Odowara nie dołączyła. Ale niestety dołączyła. Dobra, poradzimy sobie. No i myślę, że możemy rozpoczynać inwazję
na naszego niegdysiejszego sojusznika, ale to oni nas zdradzili. To oni nie odpowiedzieli na wezwanie, kiedy najbardziej ich potrzebowaliśmy. Możemy instant szturmować ich stolicę, która jest chyba potężnie rozbudowana. Kurde, jak ty byś jeszcze zajął tego. Jak ty byś dał radę jeszcze zająć Musashi Port, to w ogóle byłby sztos. Zrobimy tak. Są posiłki, zrób save'a. W ogóle mamy po 2 generałów, nie? W głównej armii jest 2 i tutaj jest 2. Garnizon to jest, no podobna armia do nas. Myślę, że mogę sobie pozwolić na automacik. Kliknąć. No, takie akceptowalne straty. Ty, oni armię wycofali? Wycofali armię. Ile? 37 000 za plądrowanie Musashi? No to teraz to ja się zastanawiam. Poczekaj, 37 000 to tu dodać, tu odjąć, tu podzielić, tu procencik, tu szekielek, tu handeli. No dobra, nie będziemy plądrować, bo nam honor daimyo spadnie. A finansowo, no i tak nie mamy za dużo co budować, bo nas technologia ogranicza. Może będę założył... Kurde, to jest 37 000. Co jest? To jest dużo. Myśmy sobie wszystko już budowali. Patrząc jak tu wolno się zarabia, my mamy troszeczkę niższe podatki niż normalny poziom, żeby te osady tam powolutku się rozwijały. Ale to może być dobra osada. Dobra, nie plądruj tego, bo tu połowę spadnie dobrobyt. Weź to zajmij. Bugio, 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 bugio. Super, bo to oznacza, że możemy chyba nadawać stanowiska naszej inspektor. Aha, a tych nie mogę? Nie mogę, mogę tylko inspektora nadać. Okej. Dałbyś radę generałem podejść do Musashi Portu? O, jeszcze Musashi Port zdobędziemy na szybko. Także 2 osady. Okej. Pokojowa okupacja. 15 000 za ten port. Byśmy łącznie mieli już z 50k, nie? Ale zakładam, że to jest po prostu wysoko rozwinięta, przyjazna środowisku tego i to będzie ładnie zarabiać. Musashi 2600. Master Dojo, Police Station, T-Market, Workshop. No to jest do przebudowy, ale na razie niech zostanie tak jak jest. To jest kolejny agent, którego już posiadamy. I tutaj możemy dobre, tradycyjne jednostki rekrutować. Tradycyjną jazdę. Gunner Key. To jest szarż, to jest kawaleria szturmowa. Nie, to jest kawaleria... Co to jest? Kawaleria strzelecka, sorry. Ale też szturmowa, to jest uniwersalna. W sensie trochę gorsza niż ta zwykła Yariki, ale też porządnie potrafi uderzyć, mimo tego, że strzela. Zasięg 100. No ale to musi blisko podjechać oponenta. Kurde, troszkę teraz żałuję, że tego nie splądrowaliśmy. Troszeczkę żałuję. No tu niby mamy na razie full upgrade prowincję, co prawda byśmy trochę załadowali szekli, ale Shimose byśmy full upgrade robili, Hitachi full upgrade byśmy robili. Tu trzeba też budynki poniszczyć, przebudować. No nic. Niech będzie, zając łaskawy, doktryna pana Aragorna. Nie no, bo szkoda mi honoru daimyo. Co prawda to jest ta taktyka, że przepalamy... On chyba tylko 3 może stracić, tak? Więc splądujesz 3 osady i potem już nigdy mu poniżej tych 3 nie spadnie. W sensie on może tylko mieć -3 za plądrowanie, potem odbudowujesz honor i możesz dalej plądrować i już kolejne minusy mu nie wejdą. Tak jakoś to było. Nie wiem, czy ta modyfikacji tak działa, ale wolałem mieć... Ty, A, bo tradycyjne budynki zbijają nam modernizację? Cholipka. To jest tylko, że wpływa na sentyment, a nie, że kradnie modernizację. Czemu straciliśmy modernizację? Reduce anti-modernization sentiment in neighbor province -0,25. Nie wiem, czemu nam ta modernizacja spadła. Nie wiem, nie domyślam się, ale będziemy kminić w kolejnym odcinku tutaj pilniej. Podziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. My rozpoczynamy wielką wojnę na zachodzie. Pewnie czekają nas duże bitwy w polu, bo na razie te oblężenia na automacie poszli, no bo złapaliśmy ich armię poza stolicą. Także trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć.